Pokażę Ci różnicę między jakością odpowiedzi między szybkim, byle jakim zapytaniem, a dobrym promptem stosującym 5 ważnych zasad według Spock. Sztuczna inteligencja jest leniwa. Jeśli jej nie przyciśniesz, to będzie dawać beznadziejnie uśrednione wartości, miałkie odpowiedzi, zupełnie do niczego nieprzydatne. Dzisiaj opowiem Ci, jak z nią rozmawiać, żeby jej odpowiedzi były całkiem spoko. Spoko? Bo tak nazwałam moją metodę. Szybkie wyjaśnienie, co to jest prompt. W uproszczeniu tak nazywa się każde pytanie, które zadajesz sztucznej inteligencji. Przyjrzyjmy się więc jakości odpowiedzi udzielanej przez AI, gdy się spieszymy i piszemy do niej na szybko, a to, co dostaniemy, poświęcając chwilę na opisanie, czego tak naprawdę potrzebujemy. Zacznijmy od tego, jak najczęściej piszemy do czata GPT. Najpierw byle jakie zapytanie. Gdzie pojechać na weekend w górach? No to teraz zróbmy to porządnie, metodą spoko. Po pierwsze, S jak specjalista. Wyobraź sobie, że zadajesz to samo pytanie 4 różnym osobom, na przykład księgowej, lekarzowi czy inżynierowi. Każda odpowie zupełnie inaczej. AI działa podobnie. Jeśli nie powiesz jej, kim ma być, odpowie neutralnie, ogólnie i bez wyraźnego punktu widzenia. Dlaczego to ważne? Bo rola specjalisty ustawia filtr myślenia. Bez niej odpowiedź jest poprawna, czasem i nie, ale na pewno płaska. Spójrzmy na nasz przykład. Gdzie jechać na weekend w górach? Ale kogo o to pytasz? Matki z 5 dzieci, która raczej szuka zazwyczaj miejsc z placami zabaw i atrakcjami dla dzieci? Introwertyka, który lubi zaszyć się w buszu? Himalaistę, który potrzebuje wyzwań? A może lokalnego przewodnika? Bo każdy z nich odpowie Ci zupełnie inaczej. Charakterystyczne początki. Możesz zacząć tak. Jesteś i tu nadajesz mu rolę. Odpowiedz jako, wciel się w rolę, z perspektywy eksperta od, albo jako osoba, która od 10 lat zajmuje się, patrz przez pryzmat. A teraz lećmy metodą spoko. S jak specjalista. Jesteś doświadczonym planistą podróży, który specjalizuje się w krótkich, intensywnych wyjazdach dla osób 40+, ceniących komfort, estetykę i sensownie zaplanowany czas. Patrzysz praktycznie, realne odległości, czas dojazdu, zmęczenie, sezonowość. Drugi punkt to P jak potrzeba. I tu jest najczęstszy błąd. Zadajemy pytanie, ale nie mówimy po co. AI odpowiada na to, co właśnie napisałeś, nie na to, co miałeś w głowie. Dlaczego to ważne? Bo potrzeba ustawia kierunek. Bez znajomości Twojej potrzeby AI nie wie, czy ma Ciebie edukować, ma Ci coś sprzedać, ma coś przeanalizować, czy ma Cię czymś zainspirować. Jaki to ma wpływ na jakość prompta? Przede wszystkim zmienia strukturę odpowiedzi i jej głębokość. Weźmy taki przykład. Opisz dietę śródziemnomorską. Jeśli potrzebujesz wykładu, dostaniesz teorię. Jeśli potrzebujesz decyzji zakupowej, listę zakupów. A jeśli potrzebujesz post na Instagram, to jakiś skrót i hasła. A spójrzmy na nasz przykład. Gdzie pojechać na weekend w górach? Ale po co? Jeździć na nartach? Wejść na Śnieżkę? Czy zwiedzać popularne knajpy, żeby ocenić, gdzie jest najlepsza kwaśnica? Nasze potrzeby są naprawdę różne. Charakterystyczne początki. Chcę otrzymać, celem jest, potrzebuję tego, żeby, ma mi to pomóc w, zależy mi na, potrzeba. Chcę gotowy, 2-dniowy plan weekendu w górach w Polsce, który pozwoli odpocząć, zobaczyć coś ciekawego i nie wrócić bardziej zmęczoną niż wyjechałam. Po trzecie, O jak okoliczności. AI nie zna Twojego życia. Może coś wiedzieć z historii rozmów, ale może mu się to zupełnie mylić. Może nie skojarzyć, co jest istotne w danej sytuacji przy danym zapytaniu. Spójrzmy na ten przykład. Tak ogólnie, jak ćwiczyć w domu, ale z kontekstem. Mam 50 lat, nadciśnienie, 20 minut dziennie i brak sprzętu. Już chyba czujesz, na czym polega różnica, nie? To zmienia wszystko. A jak to się ma do naszego przykładu? Czyli gdzie pojechać na weekend w górach? Jestem zmęczona, chcę odpocząć. Albo jestem zdenerwowana, muszę się zmęczyć i odreagować, żeby nie myśleć. Zupełnie inne okoliczności. Jakże różne, nie? Charakterystyczne początki. Jestem w sytuacji, w której dysponuję budżetem, mam ograniczony czas, robię to zależy mi na tym, ale nie chcę tego. A w naszym przykładzie wyjazd w marcu, jedziemy samochodem z Wrocławia, 2 dorosłe osoby, nie chcemy ekstremalnych trekkingów, raczej 2 do 4 godzin spaceru dziennie.
Zależy nam na ładnych widokach, ciekawych historycznie miejscach, dobrej kawie i jednym miejscu z sensowną, smaczną kuchnią regionalną, bez zatłoczonych instagramowych must-see. Po czwarte, kluczowe informacje. A ja zazwyczaj nie dopytuję jak człowiek, no chyba że ma to w prompcie. Jeśli nie podasz danych wejściowych, dostaniesz odpowiedź po prostu bardzo ogólną. Być może część danych w tym punkcie będzie się powtarzało z potrzeb i okoliczności, ale ważne jest, żeby wypisać tutaj wszystkie kluczowe informacje, które należy uwzględnić. To trochę moment na zebranie do kupy wszystkich ważnych informacji i dopisanie takich, które być może nie zostały jeszcze powiedziane. Dlaczego to ważne? Bo jakość odpowiedzi zależy od jakości danych. Im więcej precyzyjnych, kluczowych informacji, tym mniej zgadywania i tym mniej śmieciowych wyników. Wyobraź sobie odpowiedź, jakiej Ci udziela sztuczna inteligencja, jako rzeźbę. Na początku masz taki kamień, głaz, jakąś bryłę jednolitą. Każda kluczowa informacja to jest takie uderzenie dłutem w tej bryle. Im więcej tych informacji podasz, tym bardziej precyzyjną i tym dokładniejszą rzeźbę z tego wykonasz. Ale spójrzmy na przykład. Co ugotować versus mam kurczaka, szpinak, ryż, 30 minut i nie chcę ciężkiego dania. Już chyba rozumiesz, o co chodzi, nie? Druga wersja daje konkretne rozwiązanie i zwiększa szanse, że będziesz zadowolona z odpowiedzi. Charakterystyczne początki. Mam do dyspozycji, dysponuję, oto dane wyjściowe, parametry są następujące, uwzględnij to, że i wypisujesz listę rzeczy, które powinny zostać uwzględnione. W naszym przykładzie w kluczowych informacjach wpiszmy sobie na przykład budżet noclegu do 600 zł na noc, preferencje klimatyczny pensjonat lub butikowy hotel, brak ochoty na aquaparki i galerie handlowe, żadnych miejsc z tanimi goframi i głośną muzyką w okolicy. No i piąty, ostatni, czyli oczekiwania. Tutaj większość osób w ogóle nie dochodzi. Zupełnie nie mam pojęcia dlaczego, bo zazwyczaj jak pytamy o coś sztuczną inteligencję, to czegoś się spodziewamy. Nie wiem, jakiejś listy produktów, jakiegoś przepisu, bo to właśnie opisane oczekiwania robią różnicę między całkiem fajnie napisała, a no to jest to, o co mi chodziło. Charakterystyczne początki. Odpowiedź przedstaw w formie. Maksymalna długość to. Na końcu podsumuj użyj tabeli, listy kroków, bez marketingu, metafor, ogólników, cokolwiek Ci tam przyjdzie do głowy. W oczekiwaniach wpiszmy na przykład plan przedstaw w układzie dzień pierwszy łamane przez dzień drugi, godzina po godzinie. Podaj realne czasy przejazdów między punktami. Podaj krótkie uzasadnienie, 1-2 zdania, dlaczego dane miejsce warto zobaczyć. Maksymalnie 400 słów. Styl rzeczowy, bez marketingowego zachwytu. To lećmy tu. Różnicę mamy w odpowiedzi, popatrz. Tutaj dostaliśmy jakieś takie Karkonosze, Karpa, Szklarska Poręba, kto by się domyślił. Góry Stołowe, Rudawy Janowickie, Ślęża. Mogę pojechać, jak łaskawie bym stwierdził, że mogę pojechać sobie do Szczyrku albo do Wisły. I takie bzdety, które można wiedzieć bez niego. Natomiast tutaj z tym promptem spoko. Mamy dokładną rozpiskę. Dzień pierwszy, dzień drugi. Godzina po godzinie. Zaproponowane miejsce noclegowe. Zwiedzanie zamku. Także od dzisiaj nie traktujemy sztucznej inteligencji jak wyszukiwarki, tylko stosujemy zapytanie metodą SPOKO. S jak specjalista, P jak potrzeba, O jak okoliczności, K jak kluczowe informacje i O jak oczekiwania. Różnica w jakości odpowiedzi. Spójrz na metodę SPOKO jak na budowanie domu. S to są wszyscy budowlańcy. P masz potrzebę domu. O to jest działka, na której ten dom postawisz. K wszystkie materiały, z których zostanie zbudowany. A oczekiwania to jest projekt, według którego ten dom ma być zbudowany. Tworząc prompty, czyli te pytania do sztucznej inteligencji, tą metodą masz szansę, że ten dom, który zbudujesz, czyli odpowiedź, której Ci udzieli sztuczna inteligencja,
będzie odpowiadała Twoim oczekiwaniom. Pamiętaj, mimo wszystko ChatGPT, Gemini i inne tego typu czaty to są tylko modele językowe. Popełniają błędy. Nie wierz im bezgranicznie. Sprawdzaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Praktycznej Piątki.